Szafi, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Słuchajcie, wszyscy wiemy jak jest, a jest dziwnie. Myślę, że ten rok naprawdę dał każdemu z nas osobna w kość i myślę, że również wszyscy cosplayerzy mają takie poczucie, że troszkę są teraz bezużyteczni, a przynajmniej ich hobby stało się troszkę takie zbędne. Zwłaszcza w momencie, kiedy tak naprawdę nie mamy żadnych konwentów, żeby móc pokazać swoje kostiumy. Bez wizji żadnej imprezy na horyzoncie, gdzie zawsze możemy właśnie nasz kostium pokazać szerszej publiczności, troszkę możemy mieć mało motywacji, żeby takie właśnie kostiumy zaczynać czy kończyć. Uznałam więc, że świetnym pomysłem na dzisiejszy filmik będzie właśnie temat sesji cosplayowych i tego, co może sprawić, że nasze kostiumy jednak nawet w czasie pandemii zostaną wyciągnięte na światło dzienne i możemy pokazać je chociaż ludziom w internecie. Dzisiejszy film może być troszkę chaotyczny, ponieważ muszę zajmować się tym potworem. Kotlet, przedstaw się. Kotlet została pod moją opieką, kiedy jej właśnie właścicielki pojechały na wyjazd i ona tak naprawdę nie może siedzieć sama w żadnym pokoju osobno, więc zajmuję się nią dzisiaj, nawet w czasie filmiku. Jeżeli właśnie coś słyszycie, jakieś szelesty, szumy, czy coś tam się z tyłu kiwocze w moich lampkach, to przepraszam, to tylko i wyłącznie Kotlet. Robisz z tym kubkiem. On jest... O, widzę, że książka się obraziła, ponieważ ktoś ją wyrzucił z szafy, gdzie mi szeleściła i schowała się w swoim drapaku, więc możemy zacząć nasz filmik i dzisiaj opowiem Wam właśnie o tym, jak cosplayerzy mogą przygotować się do sesji zdjęciowej, jaką sesję zdjęciową mogą właśnie sobie zaplanować, jak możecie się skomunikować z fotografami i ogólnie jak zacząć, żeby takie sesje móc zorganizować. Zapraszam! Jako pierwsze, co Wam mogę powiedzieć w kwestii sesji cosplayowych, to fakt, żebyście się upewnili, że na pewno Wasz strój jest skończony. Nie ma chyba naprawdę nic gorszego niż kostium, który po prostu się rozpada na sesji zdjęciowej, brakuje mu jakichś elementów, brakuje propsa, peruka jest w ogóle cała rozwalona, ponieważ tak naprawdę Wasz fotograf nie ma ochoty i nie ma, że tak powiem, obowiązku Wam tego kostiumu naprawiać, ani go jakoś specjalnie zmieniać w Photoshopie i ogólnie tekst to się wyszopi, to jest chyba najgorsze, co można powiedzieć do fotografa podczas sesji zdjęciowej. Warto również przemyśleć, jaka sesja pasuje do Waszego kostiumu. Tak naprawdę nie każdy strój będzie dobrze wyglądał w lesie, czy gdzieś tam w jakimś budynku, czy w jakichś ruinach. Może na przykład będzie potrzebować jakiejś fajne kawarenki, albo ruin zamku, albo czegoś konkretnie innego, jakiegoś studia, białego studia z białym tłem. Tak naprawdę każdy kostium ma troszkę inny klimat i inne miejsce będzie pasować do Waszego stroju. Jak i również styl fotografa, ponieważ każdy fotograf ma swój indywidualny, różny styl i tak naprawdę najbardziej rozsądną rzeczą będzie po prostu dobrać właśnie jego portfolio, jej portfolio do tego, co macie w głowie na temat Waszego kostiumu. I tu wchodzi kwestia wyboru fotografa. Zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie wielu początkujących cosplayerów niezbyt wie, gdzie się może zahaczyć, gdzie może w ogóle takich fotografów szukać. Na pewno, co Wam mogę odradzić, zwłaszcza dla początkujących, to są Max Models, ponieważ wiem, że to może się ludziom kojarzy właśnie, że to jest świetna baza fotografów, ale jednak to jest baza fotografów nie cosplayowych i tam raczej nie polecam, żebyście szukali kogoś, z kim możecie takie zdjęcia wykonać, ponieważ po prostu mogą nie czuć klimatu cosplayu i ogólnie fantastyki. Raczej bym radziła Wam przeszukać na przykład konta innych cosplayerów, którzy właśnie takie stroje i sesje zdjęciowe robią dość często i tam możecie znaleźć mniej więcej właśnie ich kostiumy, również z podpisywanymi właśnie fotografami, którzy te zdjęcia wykonali. W ten sposób macie już jakiś obraz tego, jacy fotografowie robią jakie zdjęcia. I właśnie przez tych właśnie cosplayerów możecie kliknąć na konta fotografów i tam oglądać ich styl, ich właśnie sposób robienia zdjęć, czy wolą portrety, czy wolą właśnie pełne postacie, czy wolą takie bardziej mroczne, wielkie zbroje, czy na przykład wolą jakieś fajne lolitki, czy jakieś pokojówki w ładnych kostiumach. To naprawdę każdy fotograf ma swoje preferencje i po prostu czuje się, tak mi się wydaje oczywiście, czuje się lepiej w jakimś konkretnym stylu robienia zdjęć. Mamy również różne grupy na Facebooku, na przykład fotografię cosplayową i tam na przykład możemy spotkać fotografów, którzy szukają swoich modelek, czy właśnie cosplayerów, którzy szukają fotografów. Więc w taki sposób możecie się właśnie dogadać, zgrać i zobaczyć, co komu pasuje. Kolejnym, dość logicznym krokiem będzie właśnie napisanie do fotografa i zapytanie się go, czy w ogóle jest na taką sesję chętny. Przy okazji zapytajcie się oczywiście o jego warunki, w jakim mieście on mieszka, funkcjonuje, gdzie może dojechać, gdzie możecie się spotkać na jakieś zdjęcia, czy te zdjęcia będą płatne, czy te zdjęcia są właśnie TFP i jak to wszystko chcecie ogólnie załatwić. Ogólnie mówiąc w świecie fotografii, tak troszkę upraszczając, ustaliło się, że foci się TFP albo właśnie za pieniądze. I TFP to tak naprawdę znaczy time for prints, czyli foto za foto tak naprawdę. Gdy fotograf
Fotograf robi Ci zdjęcia, ustalicie, że obie strony jakby wnoszą coś fajnego w tą sesję, czyli Ty wnosisz kostium, piękne pozowanie, makijaż, fajną perukę, ogólnie no, Twoją osobę w te zdjęcia, a fotograf te zdjęcia wykonuje, właśnie wnosi swój sprzęt, swoją wiedzę, ten swój czas, który później wkłada w edycję i w taki sposób wymieniacie się tymi dobrami na krzyż. Warto, żebyście jednak pamiętali o tym, że w przypadku, kiedy jesteście początkującymi cosplayerami, raczej nie jesteście w pozycji, żeby prosić o TFP. Chodzi o to, że po prostu jako początkujący niezbyt macie jeszcze taką wiedzę, jak się do fot ustawiać, jakie właśnie pozy przyjmować, jak się umalować. Ten kostium może być troszkę taki niedokończony i taki no niezbyt perfekcyjny, przez co fotograf może mieć po prostu więcej pracy z edycją tego zdjęcia, więcej pracy z ustawianiem z Was na zdjęciach, z pracą z Wami na zdjęciach. Stąd tak naprawdę będzie on wkładał więcej niż Wy w tym układzie i w tym właśnie to 50-50 troszkę się zaburza, ta waga się zaburza i w tym przypadku fotograf no, ma prawo prosić po prostu o wynagrodzenie za swoją pracę. I w tym momencie myślę, że spokojnie możemy przejść do drugiego typu właśnie sesji cosplayowych, czyli sesje płatne. I w tym przypadku fotograf będzie Was prosił o jakieś wynagrodzenie za swoje zdjęcia i to jest bardzo różna, indywidualna sprawa. Niektórzy na przykład płacą tylko i wyłącznie za dojazd na miejsce sesji, właśnie za bilet, za benzynę. Niektórzy proszą właśnie o jakieś kawy na coffee, a niektórzy po prostu mówią szczerze, że mają takie swoje właśnie stawki, tyle za grupę, tyle za solówki, tyle za duety, za jedno zdjęcie, za obróbkę i w taki sposób właśnie wyliczacie, ile mniej więcej taka sesja będzie kosztować, zależnie od tego, ile zdjęć będziecie po prostu od takiego fotografa chcieli. W obu przypadkach takich zdjęć możecie prosić o umowę. I taka umowa jest czymś, co jest, no, wydaje mi się, że niezbyt popularne w Polsce, ponieważ jakoś utarło się, że każdy sobie ufa, ale z drugiej strony, kiedy wchodzicie z kimś bardzo nowym i na przykład jest to szczególnie kwestia sesji płatnej, to polecam szczególnie umowy, polecam właśnie się dogadać z tymi fotografami i spisać Wasze warunki. I w tych warunkach na przykład możecie ustalić, jakie to będzie właśnie wynagrodzenie, w jakim czasie te zdjęcia zostaną Wam oddane, ile tych zdjęć będzie, właśnie ile sztuk, jaka będzie obróbka, ciężka, czy taka po prostu delikatna, jakaś tam beauty, czy możecie robić z tych zdjęć printy, czy nie. I to wszystko będzie właśnie zawarte w tej umowie, którą po prostu polecam Wam wcześniej zawrzeć. Polecam Wam również sprawdzenie troszkę wcześniej przed Waszą sesją zdjęciową, jakim fotografem, jakim profesjonalistą jest ten człowiek. I oczywiście nie chodzi mi tu, żebyście teraz zakładali jakieś okulary przeciwsłoneczne i robimy CSI Miami, sprawdzamy wszystko na temat tego człowieka. To nie o to chodzi. Bardziej mam na myśli po prostu na przykład pogadanie z jego poprzednimi modelkami, czy właśnie współpracownikami z konwentów, czy jakimiś tam pomocnikami, helperami. I właśnie jakim człowiekiem jest ten fotograf? Czy faktycznie się z nim miło pracuje na planie zdjęciowym? Czy faktycznie pomaga przy zdjęciach? Czy te zdjęcia oddaje na czas? Czy tam faktycznie ich, nie wiem, nie trzyma na wieki wieków w swoim folderze i ich nigdy nie zobaczycie? Po prostu to jest taki lekki background check, żeby upewnić się, że faktycznie wszystko z nim jest ok. Zwłaszcza, że są historie po prostu w Polsce o fotografach, którzy są niezbyt profesjonalni, którzy po prostu są no dość natarczywi, czy ewentualnie wchodzą w Waszą strefę komfortu, czy Was po prostu no, dręczą na tych zdjęciach, czy potem właśnie tych zdjęć nie oddają i są problemy właśnie z fotkami. Także myślę, że po prostu lepiej być ubezpieczonym, sprawdzonym, dowiedzieć się wcześniej na własną rękę, czy takie osoby są faktycznie warte polecenia, godne polecenia i w ten sposób możecie po prostu znaleźć kogoś, kto naprawdę będzie fajny. A na koniec tego filmu podzielę się z Wami moimi ulubionymi fotografami cosplayowymi, z którymi bardzo często sama współpracuję i mogę ich po prostu Wam polecić. Następnie omawiać na miejsce i czas Waszej sesji zdjęciowej. Jeżeli taka sesja wymaga trochę bardziej skomplikowanego miejsca na zdjęcia niż park, na przykład będzie jakaś kawiarenka, którą trzeba wynająć, czy jakieś ruiny zamku, gdzie trzeba zadzwonić, zapytać się, kiedy są otwarci, czy można tam wejść ze sprzętem, to raczej przyjęło się w Polsce tak niepisanie, że to ogarnia cosplayer niż fotograf, więc słuchajcie, cosplayerzy, to Waszej właśnie gestii leży, żeby takie miejsce ogarnąć, zapytać, zadzwonić i dowiedzieć się, czy faktycznie takie zdjęcia możecie tam wykonać. Polecam Wam również ogarnięcie dobrego helpera na sesję, ponieważ dobry helper to jest złoto, słuchajcie, naprawdę dobry pomocnik, który Wam faktycznie podtrzyma blendę, podtrzyma światła, pomoże przy kostiumie, rzuci włosem, rzuci kiecką, to jest naprawdę bardzo super i potrzebna, pomocna sprawa, jeżeli chodzi o sesje zdjęciowe, także nawet jeżeli ten kostium jest prosty, to jest tylko mundurek, to ciągle dobry helper zawsze się przyda. A tak jeszcze między nami, słuchajcie, jakbyśmy mieli taką sytuację, w której na przykład fotograf dowiedział się, że planujecie wziąć helpera na sesję, na przykład właśnie Waszych rodziców i nagle stwierdzi, że słuchaj, ja tak się rozmyśliłem, ta sesja w ogóle nie jest dobrym pomysłem, wiesz co, nie mam czasu, ewentualnie co, ty nie ufasz mi, że helpera bierzesz? To wtedy wiesz, mój drogi cosplayerko lub cosplayerze, że naprawdę uniknąłeś sporego kłopotu i sporego szamba, także good for you, bo na przykład takie sytuacje się zdarzały i myślę, że to po prostu pokazuje, że ten człowiek, no, nie był zbyt bezpieczną osobą do wspólnych zdjęć. A taka jeszcze mała dygresja w kwestii niebezpiecznych spotkań z różnymi fotografami. Słuchajcie, jeżeli nie macie ochoty na takie właśnie spotkania, nie chcecie powtarzać błędów swoich koleżanek po fachu, to sprawdzajcie różne grupy na Facebooku i tam na przykład są dokumenty o nazwie Czarna Lista, czy Nie Polecam i w tych grupach, właśnie w tych dokumentach możecie znaleźć różne osoby, które są po prostu, no, sprawdzone jako niebezpieczne, czy potencjalnie
potencjalnie właśnie problematyczne i w taki sposób możecie po prostu się uchronić od nieudanej sesji, czy większych problemów i większego szamba. Po prostu sprawdzajcie to wcześniej, nie popełniajcie błędów właśnie swoich koleżanek czy poprzedników i w ten sposób będziecie mieć przyjemniejsze, fajniejsze te wypady na zdjęcia. A na miejsce sesji przychodzimy punktualnie. Słuchajcie, naprawdę nie bądźcie okropnymi ludźmi, nie bądźcie spóźnialscy i nie bądźcie jakoś tam godzinę po czasie rozpoczęcia sesji, ponieważ to jest absolutne nieszanowanie czasu ani waszego, ani tym bardziej fotografa, który do was przyjechał, ani na przykład osób z waszej grupki czy helperów, ponieważ no oni wszyscy jakoś potrafili się zebrać, a gwiazda przychodzi ostatnia. No słuchajcie, nie bądźmy po prostu chamscy. Ja rozumiem, że każdy może mieć na przykład problemy z Uberem, czy właśnie z jakimś tramwajem, który się spóźnia, ale ciągle to jest 10-15 minut, a nie na przykład właśnie godzina czy dwie, o których również słyszałam, że się zdarzały. Więc naprawdę bądźcie fajni, bądźcie klawi i po prostu zegarek w ręku i się ogarniamy, żeby być gotowi w kostiumie na czas. Oczywiście również upewnijcie się, że wasz kostium dobrze się prezentuje. Także żelazko w rękę, działamy, prasujemy nasz kostium przed sesją. Koniecznie właśnie jakiś fikser do makijażu. Sprawdźcie, czy wasze rzęsy się dobrze trzymają i ten klej do rzęs faktycznie dobrze trzyma. Peruka ma być wyczesana i ładna i tak gotowi możecie faktycznie przyjść do zdjęć. Coś, co osobiście bym chciała polecić każdemu cosplayerowi, nieważne czy jest super doświadczony, czy dopiero zaczyna, to są wcześniej przygotowane rewki. Czyli właśnie jakieś obrazki z pomysłami na waszą postać, które po prostu możecie potem wykorzystać w formie ujęć, właśnie w formie pozy do zdjęcia. Takie rewki to mogą być na przykład jakieś sceny wyciągnięte z waszej serii, waszej gry, gdzie będziecie po prostu odtwarzać jeden do jednego to, co tam się wydarzyło, ewentualnie na przykład zdjęcia innych cosplayerek, czy właśnie jakichś modelek, które pozują w bardzo fajny, ciekawy sposób i chcecie takie pozy po prostu odtworzyć na swoich zdjęciach. Takie rewki są naprawdę niezastąpione, jeżeli chodzi o pomoc przy sesji, ponieważ bardzo często możecie się na przykład gdzieś zaciąć, te pomysły wam z głowy uciekną i jakby nie będziecie mieć pomysłu na kolejne pozy, ujęcia, jakieś fajne szoty i w tym momencie te rewki naprawdę mogą uratować tyłek, ponieważ będą jakby takim źródłem pomysłów i inspiracji do kolejnych ujęć. Szczególnie chcę również polecić początkującym słuchanie się swojego fotografa i pytania się go o feedback, jeżeli chodzi o pozy. Tak naprawdę to fotograf właśnie widzi najlepiej, jak wyglądacie w aparacie, jak właśnie wyglądacie na tym zdjęciu i on może wam po prostu pomóc, jak ustawić jakieś ręce, może właśnie kształt ciała, czy właśnie, nie wiem, twarz musi być w dobrym kierunku do światła na przykład i on to wszystko może wyłapać jakby przed wami i po prostu pomóc, żeby te zdjęcia lepiej wyglądały. Stąd koniecznie właśnie pytajcie się go w trakcie sesji, czy coś poprawić, czy właśnie może ta poza jest ok, czy coś zmienić i on wam również może dać informację zwrotną, co macie zrobić. Coś, o co wam również bym chciała zwrócić uwagę, zwłaszcza w kwestii sesji zdjęciowej w miejscach publicznych, będzie nieprzeszkadzanie innym ludziom. Ja oczywiście rozumiem, że każdy z nas chce mieć, słuchajcie, super zdjęcia i chce mieć to jedno fajne miejsce dla siebie, ale również zrozummy, że w tych kawiarenkach, w tych zameczkach, w tych parkach czy rynkach również są normalni ludzie, którzy po prostu przyszli sobie, nie wiem, spędzić miło czas, przyszli odpocząć, czy coś sobie właśnie pozwiedzać. I w ten sposób, kiedy siedzimy na samym środku tego przejścia, gdzie jest, słuchajcie, na przykład, nie wiem, piękny mur i piękna statua, a my tam sobie stoimy z naszym strojem i zasłaniamy wszystko innym ludziom, no to może być niekoniecznie fajne. Także upewnijmy się, że właśnie ich przepuszczamy właśnie na jakichś przejściach, czy stoimy gdzieś z boczku, żeby również ludzie mogli coś oglądnąć. Nie bądźmy świętymi krowami i słuchajcie, nie przeszkadzajmy innym ludziom. Zwłaszcza w sesjach grupowych, kiedy nas poniesie, bo na przykład jest dużo osób fajnie przebranych i jest fajnie, i jest klimat, i ktoś się na przykład wymsknie, ja kocham cię, Saskę, to może być trochę dziwne dla całej reszty odwiedzających i zwiedzających, także może troszkę uspokójmy nasze otaku geny, nasze wibowstwo i troszkę zluzujmy, żeby wszyscy dookoła czuli się komfortowo, tak jak my chcemy się czuć komfortowo na naszych sesjach. Okej, sesja zakończona, macie piękne fotki, było przemiło, co dalej? Bardzo często fotografowie dają wam wcześniej miniaturki fotek do wyboru, żebyście mogli sobie właśnie zobaczyć, które ujęcia wam się najbardziej podobają. Ale oczywiście nie jest to reguła, także musicie się wcześniej dowiedzieć i dopytać, czy taki system właśnie działa w waszym układzie, w waszej współpracy. W przypadku sesji płatnych właśnie w taki sposób możemy wybrać, ile zdjęć chcemy, jakie ujęcia chcemy i wyliczyć, ile mniej więcej taka sesja będzie kosztować. Po jakimś czasie oczekiwania, zależy od fotografa, jak długo takie zdjęcia będą przychodzić. Powiem wam szczerze, że najszybsze zdjęcia, które ja otrzymałam, to było 2 dni, tak naprawdę. I to był kosmos, dostałam w sensie całą sesję, także byłam zachwycona. A najdłużej, jak czekałam na zdjęcia, to jest do teraz i to jest sesja sprzed 4 lat. Także myślę, że mogę jej nigdy zobaczyć, już się z tym pogodziłam, ale musicie po prostu być świadomi tego, że czas czekania jest bardzo różny, dlatego właśnie szczególnie wam polecam tą umowę i dowiedzenie się, jak długo na takie zdjęcia właśnie możecie maksymalnie oczekiwać. Ale wracając do mojej myśli, po jakimś czasie oczekiwania otrzymujecie od fotografa piękną, gotową paczkę zdecydowanych zdjęć, które są wprost do publikacji gdzieś na Facebooku, na Instagramie i gdziekolwiek chcecie się nimi podzielić. Po otrzymaniu zielonego światła od fotografa, że takie zdjęcia są gotowe do publikacji, pamiętajcie o bardzo ważnej kwestii,
jest nigdy nie wycinamy loga fotografa ze zdjęcia, jak i również zawsze go podpisujemy pod każdą publikacją, gdziekolwiek ona będzie. Tak samo jak Was może wkurzać, że jakiś Chińczyk ukradł Wasze zdjęcie kostiumu i potem używa je na AliExpress, tak samo fotografa może irytować, że potem jego praca krąży po sieci bez kredytów. Także no hej, no nie róbmy tak i bądźmy fair. Chyba powiedziałam już wszystko, jeżeli chodzi o kwestie sesji cosplayowych i jak się tych fajnie przygotowywać. Także wydaje mi się, że jedyne co Wam zostało, to w tym momencie po prostu tymi zdjęciami się cieszyć, gdzieś właśnie publikować, pokazywać rodzinie, znajomym, na Facebooku, na Instagramie i ogólnie być zadowolonym z tego, jak fajnie te fotki wyszły. Tak jak wcześniej obiecywałam, postaram się Wam teraz powiedzieć o moich najbardziej ulubionych polskich fotografach cosplayowych, z którymi bardzo często współpracuję. I wydaje mi się, że ta współpraca jest owocna, miła i przyjemna. Oczywiście nie jestem w stanie wymienić wszystkich, także przepraszam, jeżeli kogoś pominęłam, po prostu może za mało gadamy, za mało współpracujemy, ale po prostu no, ciągle mam Was w serduszkach i dziękuję za wszystkie śliczne zdjęcia, a tu po prostu powiem o tych osobach, które po prostu najczęściej z mną focą i najbardziej mogę po prostu szczerze serduszka polecić. Oczywiście jako pierwszy będzie to studio Zahora, czyli para łódzkich fotografów Mateusz, Natalia, których osobiście serdecznie polecam i pozdrawiam. Tak naprawdę oni są moim zdaniem prekursorami jakby fotografii cosplayowej w Polsce i tak naprawdę również się z nimi wychowałam, jeżeli chodzi o konwenty, jeździłam z nimi na swoje pierwsze imprezy, spędziliśmy razem fotostudiu i ogólnie trzymam takie bardzo ciepłe wspomnienia w moim serduszku, jeżeli chodzi o te nasze wczesne lata konwentowe i naprawdę bardzo dobrze to wspominam. Także oni są ogólnie bardzo personalni, te zdjęcia są naprawdę przepiękne, dobrze technicznie zrobione, zawsze te zdjęcia są dobrze oświetlone i jakby nie mam nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o ich pracę, także koniecznie polecam, piszę do nich, ogarniajcie te zdjęcia z nimi, ponieważ no myślę, że sami sobie są super marką. Kolejną trójkę fotografów podzieliłam ze względu na to, że po prostu ich zdjęcia, wszystkie ich zdjęcia są po prostu bardzo, bardzo dobre technicznie, jakościowo. Ta edycja jest naprawdę bardzo ładna, te kolory są przepiękne na tych zdjęciach, jak i również są one dość szybko na Waszych dyskach, także nie musicie długo czekać na efekty z tych sesji zdjęciowych, jak i również kontakt z tym fotografem jest po prostu bardzo miły, nigdy nie miałam żadnych problemów i zawsze mogę ich po prostu serdecznie polecić. I w tej grupie będą The Puddings, czyli dwójka fotografów z Poznania, będzie Dobrochna, również z Poznania i Yumi Kasa z Warszawy. Każdą z tych osób serdecznie polecam i myślę, że nie będziecie mieć żadnych problemów, jeżeli chodzi o zdjęcia z nimi i naprawdę myślę, że warto do nich pójść na te fotki. Jeden z moich ulubionych fotografów w Polsce również będzie Adamaj, czyli Hilda, która naprawdę tworzy przepiękne te zdjęcia. Te kolory są cudowne, zawsze mi się z nią bardzo miło współpracuje i ogólnie serdecznie z tego serduszka mówię spoko laska. Pornofoto również świetna fotografka, bardzo miła, bardzo właśnie fajna do współpracy. Nigdy nie miałam żadnych problemów, nieprzyjemności, zawsze była na czas, ogarnięta, miała pomysł na zdjęcia, także serdecznie polecam Karuta na Instagramie, Pornofoto na Facebooku, jest superowo. Jeżeli chodzi o naszych panów fotografów, to myślę, że serdecznie Wam mogę polecić na przykład Fotofutura, to jest fotograf z Poznania, tylko Wam serdecznie polecam, to jest bardzo miły człowiek i ogólnie zrobił ogromny progres, jeżeli chodzi o jego zdjęcia, także naprawdę super się rozwija. Tak samo mogę Wam powiedzieć o Iwanowie z Krakowa, to jest fotograf, który zazwyczaj robi zdjęcia na konwentach, ale ostatnio zaczął się trochę bardziej otwierać na sesje zdjęciowe poza imprezami i również mu to bardzo fajnie wychodzi. Bardzo również lubiłam zdjęcia z Arkanem, to jest bardzo fajny fotograf, który właśnie chyba jest ze Śląska, także naprawdę też dość blisko tutaj na południu Polski jest dużo tych fajnych fotografów. Co tam jeszcze męskiego bym mogła Wam powiedzieć? Słuchajcie, Stygian. Stygian to jest fotograf z Trójmiasta i on te zdjęcia robi naprawdę takie kozackie, że słuchajcie, no efekt jest warty wszystkiego, a czeka się u niego bardzo, bardzo długo. Wiem, Stygian, że to oglądasz i wiesz, o co chodzi, ale tak naprawdę te zdjęcia są warte tego czekania, więc jeżeli macie ochotę na naprawdę przepiękne zdjęcia, to Igor taki człowiek. Jak i również jeżeli chodzi o dłuższe czekanie na zdjęcia, ale efekt jest warty zachodu, to foto Czarny. Czarny to jest człowiek z wizją i on Wam to powie, ale naprawdę Czarny robi przepiękne te zdjęcia, tylko no po prostu długo się czeka. No to też człowiek jest zajęty i ma swoją pracę, także no też musimy na to też spojrzeć, że to nie jest jakby jego główne źródło utrzymania, tylko również jest to hobby. I w przypadku właśnie takich hobbystycznych fotografów to zazwyczaj te zdjęcia no dość długo są w obróbce. Polecam Wam również Devaju, chyba dobrze to przeczytałam, Wiktor. To jest fotograf z Warszawy, który jest naprawdę niezastąpiony, jeżeli chodzi o zdjęcia, które mają mieć klimat, historię, pomysł, mrok. No po prostu zdjęcia Wiktora są takie, polecam serdecznie z całego serduszka. Polecam również Hokę. Hoka jest ze Śląska i te zdjęcia są zawsze bardzo piękne, są bardzo ładnie obrobione, te kolory są naprawdę zawsze takie wyważone, stonowane, fajne i ciekawe, także ogólnie Hoka super, mega polecam. Polecam Wam również Skotarek, Tul i Ruru. Są 3 fotografki, też również z południa Polski i te zdjęcia są naprawdę przepiękne. Miałam z nimi chyba tak podejrzewam może po jednej sesji, ale ciągle wydaje mi się, że te sesje były bardzo udane i ten kontakt z nimi był naprawdę bardzo miły, stąd wydaje mi się, że mogę również dalej Wam je polecać.
Bardzo spoko współpracuje mi się również z Markusem, to jest fotograf bodajże z Częstochowy, także słuchajcie, jakoś tak południe, bardziej centrum Polski i również jakby z mojego doświadczenia nie miałam żadnych problemów z tym człowiekiem, zawsze właśnie zdjęcia były fajne, miałam ich zawsze dużo, jeżeli chodzi o każdy set i jakby też oczekiwanie nie było aż tak długie. Także z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia myślę, że to jest również ktoś warty polecenia. Wiem, że strasznie przyspieszyłam ten akapit, ale słuchajcie, kończy mi się miejsce na mojej karcie SD, więc muszę po prostu ten filmik powoli zamknąć i zakończyć. Jeżeli macie ochotę posłuchać moich horror historii z sesji zdjęciowych, ewentualnie potrzebujecie jakiegoś poradnika, na przykład pozowania, ustawiania się do zdjęć, dajcie znać w komentarzach, postaram się taki materiał dla Was zbudować, zmontować i wypuścić potem na kanał. I to będzie na tyle, kochani. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, za oglądanie mnie właśnie w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się on przyda i będzie pomocny. Tak samo dziękuję Wam, że jesteście, że byliście właśnie przez tą przerwę moją teraz przeprowadzkową, ponieważ jak widzicie, nowy setup, nowa Ola, stara Ola, ale nowa i staram się ogarniać właśnie znowu kanał. Nie ukrywam, że mam teraz troszkę dużo na głowie, ponieważ zbliżają się dużo konkursy cosplayowe, które właśnie organizuję, jak i również te życie poznańskie stało się trochę bardziej zajęte niż miałam w Krakowie, stąd mam trochę mniej czasu na YouTube'a, ale ciągle postaram się, żeby te filmy były dość często, tak często jak tylko dam radę i ciągle mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać. Także nie obiecuję Wam, że widzimy się już za tydzień, ale na pewno widzimy się już niedługo. Pamiętajcie o tym, że wtedy zawsze będą inne filmiki z mojego kanału, poradniki, tutoriale, vlogi i wszystko o cosplayu, tu będzie subskrypcja, a tu będzie mój Patronite. No i oczywiście wszystkie linki do fotografów, o których Wam dzisiaj opowiadałam, jak i również ich zdjęć użyłam w tym materiale, będą dole w opisie, także możecie tam sobie klikać, zobaczyć ich i umówić na super sesje zdjęciowe. Dzięki wielkie za dzisiaj, widzimy się już niedługo, więc pa! Buźka!